W miejscu, które dzisiaj wspólnie zwiedzimy, byliśmy dwukrotnie. Chcieliśmy ocenić postęp degradacji tego zabytku. Możecie dzięki temu sami zobaczyć, czy coś się zmieniło na przestrzeni prawie 4 lat. Nie przedłużając, zabieramy Was do Zagrodna. Oto Pałac Dolny. Widzicie go? Nie? Nic dziwnego. Pałac postanowił zagrać w chowanego i wygrywa w tej konkurencji od 1945 roku. Zimą widać trochę murów, latem widać tylko zieloną ścianę. Żeby dojść pod same mury, trzeba pokonać rozlewiska, bagna i armię samosiejek. Bez maczety, a najlepiej czołgu, ani rusz. Dawniej Adelsdorf, czyli wioska szlachecka. Nazwa zobowiązuje, więc kiedyś było tu na bogato. Mamy tu kościół, mamy cmentarz z kaplicą rodu von Ribnitz, ale my szukamy czegoś innego. Czegoś, co kiedyś było perłą renesansu, a dziś jest perłą botaniki. Duża wieś, piękny kościół projektu samego Karla Gottharda Langhansa, tego od bramy brandenburskiej w Berlinie. Tak, proszę Państwa, tutaj na prowincji projektowali najlepsi. A historia tego miejsca jest zacna. Zamek z 1570 roku, zbudowany przez Piotra von Schellendorf, obronny z fosą. Bo jak wiadomo, najlepszym sąsiadem jest taki, którego oddziela od nas głęboka woda. Potem mieszkali tu von Lidlau, von Schwinitz,
a w XIX wieku nawet minister z księstwa Schwarzburg-Sondershausen, Oskar von Elsner, tajny radca. Brzmi poważnie. Ale najciekawszy epizod wydarzył się tuż po II wojnie światowej. Okazało się, że Niemcy ukryli w Zagrodnie skarby lwowskiego Ossolineum. Tak, dobrze słyszycie. W tej wiosce leżał rękopis pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Wyobrażacie to sobie? Wieszcz narodowy ukryty w niemieckim pałacu na Dolnym Śląsku. Ironia losu w najczystszej postaci. Niestety rękopis wyjechał do Wrocławia, a pałac został sam. I zaczął się powolny upadek. Po 1945 roku opuszczony i zdewastowany. W latach 70. ktoś sobie przypomniał: hej, a tam są sgrafitia. Zabezpieczono resztki, co cenniejsze kawałki tynku odkuto i wywieziono do muzeum w Chojnowie. Resztę zostawiono na pastwę losu. Dziś z pięknej trójskrzydłowej budowli zwierząt została malownicza kupa gruzu. Spod murów widać tylko górny fragment wieży. Tej samej, która tak dumnie prężyła się na przedwojennych pocztówkach. Wokół resztki parku krajobrazowego, który teraz jest po prostu dżunglą. To miejsce jest idealnym przykładem tego, co dzieje się, gdy zabytek traci właściciela. Staje się niczym. A jak coś jest niczyje, to znaczy, że można z tego zabrać cegłę, deskę, albo po prostu pozwolić, żeby zawaliło się samo. Pałac w Zagrodnie powoli znika i za kilka lat jedynym śladem po nim będą stare zdjęcia, no i ten film. No oraz pan Tadeusz, który cudem przetrwał tą zawieruchę w przeciwieństwie do murów, które go chroniły. Przy okazji małe przypomnionko. Prawie w każdym odwiedzonym przez nas miejscu zostawiamy wydrukowaną figurkę aniołka. Ot, taka nasza wieloletnia tradycja. Zatem jeśli podążacie naszym tropem, to macie okazję je odnaleźć i zabrać ze sobą lub nie, wraz z naszymi pozdrowieniami.
Aniołki zostawiamy w miejscach bezpiecznie dostępnych, no raczej oczywistych. Ten widok jest smutny, ale i fascynujący. Pokazuje, jak kruche jest to, co budujemy. Kamień kruszeje, miedź znika, dzwony milkną. Zostaje tylko zieleń. Bezlitosna, cierpliwa zieleń, która powoli zaciera ślady po ministrach, baronach i architektach. Jeśli więc planujecie wycieczkę w te rejony, weźcie ze sobą nie tylko aparat, ale i solidne buty. I pospieszcie się, bo za parę lat, żeby zobaczyć to miejsce, będziecie potrzebowali nie przewodnika, a archeologa. Do zobaczenia na szlaku, gdzie historia leży w krzaku.